Witamy serdecznie po raz kolejny w tematach związanych z panem samochodzikiem, w zasadzie z Markiem Żelkowskim, autorem kontynuacji pana samochodzika. Witam cię serdecznie, Marku. I witam wszystkich naszych słuchaczy naturalnie. Dzień dobry wieczór tobie, dzień dobry wieczór słuchaczom, oglądaczom też. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wzięli na tapetę inną twoją część pana samochodzika. Chodzi mi głównie o Bractwo Dębu, żebyśmy troszeczkę ten temat wzięli, przybliżyli naszym słuchaczom, oglądaczom, czytelnikom i dlatego też przygotowałem kilka takich pytań z tym związanych. Myślę, że będzie dosyć interesująco. My oczywiście jesteśmy ciekawi waszych komentarzy później. Ja też zapraszam w punkcie wyjścia do odwiedzenia kanału Marka Wehikuł Wyobraźni. Tam się wiele rzeczy ciekawych pojawia. Tam też są nasze rozmowy z Piotrkiem Cielebiasiem również. Także dużo ciekawych rzeczy również tam się dzieje. Powiedz mi może na samym początku, skąd wziął się w ogóle pomysł na wprowadzenie Bractwa Dębu? Czy istnieje w ogóle jakiś pierwowzór tej organizacji? Słychać mnie? No. Książka nosi tytuł Bractwo Dębu, ale nie Bractwo Dębu było dla mnie na początku najważniejsze. To znaczy, czyli jednak to opóźnienie jest. Nie Bractwo Dębu było dla mnie najważniejsze, chociaż przyznaję, że o czym pewno jeszcze opowiem, kiedy robiłem research w przedwojennej bydgoskiej prasie, to natrafiałem na ślady istnienia różnych tajemnych organizacji. No, one były, powiedzmy, tajemne trochę bardziej tak deklaratywnie. Skoro prasa o nich pisała, to one jednak tak tajne nie były, jak sobie to wyobrażały. Niemniej różne takie stowarzyszenia, organizacje przed wojną działały. Różny charakter miały, na pewno nie taki jak to tytułowe Bractwo Dębu, z pana samochodzika. Niemniej tak naprawdę na początku pisania tej części samochodzika nie Bractwo Dębu było najważniejsze. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Był rok chyba 2008, kiedy natrafiłem w czasopiśmie Młody Technik na opis mechanizmu z antyki Tiry. To oczywiście temat znany i on już wtedy był znany, ale jakoś tak sposób napisania tego artykułu był taki, że mnie to jakoś tak wzięło. I zacząłem szukać i sobie kombinować, może coś o tym nie napisać. No tak, ale o mechanizmie z antyki Tiry byłoby ciężko napisać, więc zacząłem kombinować dalej. I wpadłem na to, że skoro ta mechanika w starożytnej Grecji, sposoby budowania tego rodzaju mechanizmów istniały i to była niezwykła precyzja, z jaką mechanizm z antyki Tiry zbudowano, no to zacząłem kombinować, że coś by trzeba przestawić, ale bardzo bym chciał jakiś taki mechanizm zatrudnić w panu samochodziku. No tak, ale mechanizm z antyki Tiry pokazuje to, co widać na niebie, to znaczy pokazuje ziemskie niebo, a w każdym razie odwzorowanie pewne ziemskiego nieba w sposób taki geocentryczny, czyli jak my go widzimy z powierzchni Ziemi. Natomiast mnie marzyło się, żeby jeszcze zderzyć sprawę z Kopernikiem, zaraz powiem dlaczego, ale żeby z Kopernikiem i żeby to natchnęło Kopernika na model taki, w którym Słońce stoi nieruchomo, a planety krążą wokół niego, czyli model heliocentryczny. No i tu powstało zasadnicze pytanie, na które znałem odpowiedź, ale musiałem trochę poszperać, bo zapomniałem,
jak się dokładnie nazywał ów mędrzec, który już w starożytnej Grecji takie poglądy głosił, że to nie Ziemia w centrum świata, a Słońce. Tym mędrcem był Arystarch z Samos, no i to mi bardzo pasowało. No zatem skonstruowanie mechanizmu, który odwzorowywałby układ planetarny, taki z gwiazdą centralną w środku i planetami krążącymi wokół, no teoretycznie był możliwy, skoro mechanika w Grecji była na wysokim poziomie i skoro ten model heliocentryczny nie był kompletnie obcy, aczkolwiek powiedzmy szczerze, w Grecji był jednak marginalny, ale był. No to dało się już kombinować. Ja tam jeszcze troszeczkę ezoteryki w to wrzuciłem, ale niewiele, bo wydawca nie chce tam za dużo ezoteryki, to się podporządkowałem. I tak właściwie pojawił się ten zrąb. To, co stanowi niejako to, co jest najważniejsze w Panu Samochodziku i Bractwie Dębu. To chyba na początek tyle, czyli reasumując, Bractwo Dębu było na przyczepkę. Ja jeszcze powiem, dlaczego taki research robiłem, o którym wspomniałem, ale rzeczywiście ono nie było najważniejsze. Ono inaczej. Plączę się w zeznaniach, bo to jest troszeczkę skomplikowane, jak zaczyna się opowiadać o bebechach książki. Otóż potrzebny był ten wynalazek, potrzebne było to urządzenie, takie niezwykłe, pochodzące ze starożytności, to z jednej strony, ale dobrze tego rodzaju powieściom rozrywkowym robią wszelkiego rodzaju tajne stowarzyszenia, bo one nadają temu sens. To znaczy czemu? No akcji, która się dzieje, bo no cóż z tego, że pan samochodzik znalazłby starożytny artefakt. No nie ma o czym pisać książki. A jak ten artefakt znajduje się gdzieś tam we władaniu, w każdym razie bardzo interesuje się nim tajne i niekoniecznie dobre w intencjach tajne stowarzyszenie, a to już akcję można jakoś zbudować. No i taki jest w gruncie rzeczy mało romantyczny, bardzo praktyczny sposób myślenia człowieka, który chce napisać książkę i żeby ta książka miała charakter rozrywkowy, a jednocześnie, no, żeby tam troszeczkę o tej historii mówiła. Wspomniałem jeszcze o Mikołaju Koperniku, więc skończę ten wątek. Otóż jakiś czas zanim zacząłem kombinować, jak zbudować powieść Pan Samochodzik i Bractwo Dębu, przeczytałem Pana Samochodzika, pióra Andrzeja Pilipiuka, w którym to we wstępie, zaraz na początku, bo tam jest taka budowa każdej książki, że gdzieś na początku pojawia się takie wprowadzenie. I w tym wprowadzeniu Pilipiuk umieścił Mikołaja Kopernika, który przy okazji różnych zawodów, którymi się parał, był również lekarzem. I do leczenia jednego z pacjentów odkrawał kawałki mumii sprowadzonej z Egiptu. To należało odpowiednio rozcieńczyć i tym leczono w jego czasach i on też leczył. No ten motyw, oczywiście później książka toczy się zupełnie swoim torem, to jest tylko wstęp, który ma naświetlić pewne sytuacje, pewne artefakty, o pewnych sprawach wspomnieć. W ten sam sposób budowałem swoje książki, zresztą to pewien model, którego należało się trzymać. Niemniej jednak bardzo mi się spodobał ten Mikołaj Kopernik. Tylko ja nie chciałem, żeby leczył za pomocą mumii, tylko żeby tam się działo coś, co wpłynie na to, że później Mikołaj Kopernik ogłosi swój heliocentryczny model układu słonecznego. Tylko jak to zrobić? Więc przeniosłem się w czasy w tym wstępie młodości Mikołaja Kopernika, kiedy był dzieckiem. I tam się dzieją pewne wydarzenia. Widzi obraz
No, powiem od razu, widzi ten tajemny mechanizm, który obrazuje od starożytności właśnie ten heliocentryczny model i zapamiętuje, tak bardzo wbiło mu się to w pamięć, że pozostało na całe życie. Nie wiem, czy świadomie to pamiętał, czy nieświadomie, niemniej jednak to później gdzieś, kiedy był już dojrzałym człowiekiem, zaowocowało tym, że stworzył ten model, z którego jest znany. To chyba już wszystko, co mogę przynajmniej wstępnie o bebechach książki Pan Samochodzik i Bractwo Dębu opowiedzieć. Czy dąb jako symbol w powieści ma głębsze znaczenie? Na przykład, nie wiem, jest jakieś nawiązanie do siły, do tradycji, do wiary? Ja bardzo przepraszam wszystkich, którzy się spodziewają odpowiedzi na tak, ale w tym wypadku znowu zawiodę. Otóż znowu sposób myślenia, mój sposób myślenia był zupełnie inny. Szukałem nazwy dla tajnego stowarzyszenia, która będzie w jakiś sposób dostojna. Kiedy, kiedy właśnie kombinowałem, co by to mogło być, to doszedłem do wniosku, że dąb ma w sobie jakąś moc, jakieś dostojeństwo, pewną powagę, siłę i tak dalej. No mógłbym tu mnożyć, ale chodziło mi o to, że organizacja niekoniecznie dobra, ona ma kojarzyć się z siłą, ma sprawiać wrażenie, nie, on ma być po prostu groźna, ma być taka, że naprawdę budzi szacunek nawet tych ludzi, którzy walczą z ową organizacją. A zatem musiała się ta organizacja kojarzyć jako grupa silnych ludzi, zdeterminowanych i gotowych na wszystko. Bractwo Dębu wydało mi się dobrą nazwą na tego rodzaju grupę. Mam nadzieję, że jakby trafiłem w upodobania czytelników, że oni również tak uważali. No to zawsze jest trochę stąpanie po polu minowym. Nigdy się do końca nie wie, czy się trafi. Ja miałem nadzieję, że, że, no, że trafiłem. Teraz jeszcze znowu wejdźmy troszeczkę do tego, jak się pisze. Otóż warto stworzyć silnego antagonistę dla naszego bohatera, który jest obrazem cnót wszelkich i też bardzo silną postacią. Paweł Daniec to jest naprawdę ktoś, a jeszcze w towarzystwie pana samochodzika, czyli Tomasza NN, bo w tym tomie pan samochodzik Tomasz NN występuje. No, ta para, ta dwójka, no to jest naprawdę waga ciężka. A zatem ich przeciwnicy muszą być silni, nie mogą być malowanymi strachami. Oni muszą być silni, ci przeciwnicy, w sposób realny, czyli czytelnik powinien dostać takie argumenty do ręki, że uwierzy, że to się nie dzieje na niby, że starcie jest na poważnie. I tylko wtedy, jeśli budujemy silnego przeciwnika dla naszego bohatera, to tak naprawdę naszego bohatera podnosimy. Sprawiamy, że on się wydaje jeszcze fajniejszy, jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej zdecydowany. No i to był ten cel, który mi tak naprawdę przyświecał. A więc nazwa znowu była w jakiś sposób służebna. Miała pokazywać, może nie pokazywać, może podkreślać siłę organizacji, która, tak jak już to mówię, nie była koniecznie dobra. Jakie prawdziwe miejsca, czy to akcja rozgrywa się, bo chyba zaczyna się na Mazowszu, ale jakie prawdziwe miejsca w ogóle posłużyły za tło dla tych wydarzeń w książce? Uśmiechnąłem się, bo owszem, zaczyna się na Mazowszu, ale bardzo szybko się przenosi. No więc z Mazowsza to dworzec centralny. Tam się
spotykamy z głównym bohaterem. Tam on wsiada do pociągu i jedzie do Bydgoszczy. Żeby tak nie spalić za dużo, to na razie tyle, jeśli chodzi o Mazowsze. Natomiast to jest książka o tyle mi bliska, że spora jej część dzieje się w Bydgoszczy albo w okolicach Bydgoszczy, czyli spora część akcji to są tereny jak najbardziej mi znane, bo Bydgoszcz, konkretne ulice, konkretne miejsca, o których pewno jeszcze powiem. Bardzo ciekawym miejscem, które również w akcji książki znajduje swoje miejsce, powiedziałbym nawet, że to jest miejsce kluczowe, to jest takie tutaj kujawsko-pomorskie Carcassonne, czyli Chełmno. Miasto prawie w całości otoczone starymi murami, miasto, w którym kiedyś funkcjonował Zamek Krzyżacki i jego już nie ma, właściwie są jego resztki wbudowane w mury, w budynki klasztoru, więc samego zamku de facto nie ma, ale pozostało miasteczko, które, mówię, zachowało prawie całą linię murów obronnych, bardzo stare kościoły, stare wieże, czuć historię, no i takie miejsca, takie klimatyczne miejsca, one są zawsze bardzo dobre, żeby rozgrywały się w nich tajemnicze, niekoniecznie dobre, ale prowadzące do dobrego zakończenia wydarzenia. Więc to są te prawdziwe miejsca. No, pewno będę jeszcze mówił o takiej kawiarni literackiej, nieistniejącej już niestety, ale wtedy istniała, która nazywała się Węgliszek, to właściwie nie literacka, artystyczna taka kawiarnia, a Węgliszek, to warto wiedzieć, to był diabeł, który kusił Twardowskiego. No jeden z diabłów, który tu w Bydgoszczy kusił Twardowskiego, bo Twardowski, jak podaje w jednej ze swoich książek Kraszewski, przyjechał do Bydgoszczy. Tutaj kilka magicznych sztuk wykonał, między innymi chodziło o uzdrawianie. Zatrzymał się gdzieś w kamienicy w pobliżu rynku. Śladem tego, trochę to jest dorabiana legenda, ale niech już będzie, śladem tego codziennie, chyba 2 razy dziennie, z jednej z kamienic poddasza wysuwa się postać, troszkę jak te koziołki w Poznaniu, wysuwa się postać Twardowskiego, pozdrawia turystów i się chowa. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba o 13:13, ale tu się mogę mylić, proszę się na mnie nie powoływać. W każdym razie ten diabeł Węgliszek właśnie tam kusił, prowadził Twardowskiego na pokuszenie, no i nadano nazwę kawiarni artystycznej właśnie Węgliszek. To jedno z takich prawdziwych miejsc. Ale prawdziwe są też okolice, na przykład, w których mieszkam, czyli osiedle o dźwięcznej nazwie Jary, poszczególne uliczki. Prawdziwe są rozrysy centrum. Tam też się sporo dzieje, nawet pościgi samochodowe i tak dalej, i tak dalej. No to się łatwo pisze, kiedy zna się to miejsce niejako na wylot. Przy innych miastach, innych lokalizacjach trzeba się trochę napracować, trzeba trochę pojeździć. Owszem, istnieją mapy Google'a, to też jest przydatne, ale trochę ja działam w ten sposób, że lubię być w miejscu, które później opisuję. Mapa Google'a wtedy się przydaje. Mapa Google'a czy też te Street View, wtedy to się przydaje, ale ja wiem, gdzie byłem. Wiem, co jest za zakrętem i tylko sprawdzam, czy aby to tam na pewno jest. W związku z tym ja staram się łączyć taką działalność operacyjną, czyli bycie na miejscu. Ja te miejsca, które opisuję, odwiedzam. W przypadku Bydgoszczy to było łatwe, w przypadku kilku innych miejsc było nieco gorzej. Kiedy zacząłem przenosić pana samochodzika poza granice kraju, no to już niestety byłem zdany na różnego rodzaju relacje innych osób i to troszeczkę przedłużało tak zwany research, bo oczywiście można było nazmyślać ile wlezie. Pewno nie wszystko by się rozmijało z prawdą, ale ja tak do końca nie lubię. Lubię przynajmniej uprawdopodobnić te sytuacje, te miejsca,
Stąd też to czasami kosztuje troszkę więcej pracy, troszkę więcej tego researchu, troszkę więcej rozmów, ale w gruncie rzeczy później się sprawdza, bo też się pisze stosunkowo łatwo. No a o Bydgoszczy to już się pisało naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Czy istniały w ogóle jakieś dokumenty historyczne albo jakieś legendy, które inspirowały ten motyw ukrytego skarbu albo jakieś relikwii? No, to znaczy, dokładnie tego, o co chodzi w Bractwie Dębu, to nie. Ponieważ, tak jak mówiłem, ten mechanizm nie z antyki Tiry, mechanizm pokazujący, jak działa układ słoneczny, no może szczątkowy, no bo Grecy nie znali wszystkich planet, więc w jakimś tam stopniu szczątkowy, ale jednak jak działa, no to był mechanizm wymyślony, prawdopodobny, ale wymyślony. Ja bardziej, tu się odwołam do tego researchu, bardziej szukałem w przedwojennej prasie, a wtedy pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku oznaczało to jeszcze długie przesiadywanie w czytelni czasopism i wertowanie, bo nawet jeszcze nie wszystkie gazety przedwojenne były zdigitalizowane i takie przeglądanie strona po stronie. I ja tam szukałem różnych tajemniczych spraw, które przed wojną się działy. Troszkę ich znalazłem, troszkę musiałem niektóre podkoloryzować, żeby było ciekawiej, ale tak de facto samego tego skarbu, relikwii nie, samego tego skarbu, tej tajemniczej rzeczy de facto no, nie było. Ona jest w jakiś sposób wymyślona, natomiast wszystkie dekoracje, to znaczy te stare mury, te tajemnice, powiem tak przewrotnie, właściwie wszystko poza tym mechanizmem, który wplotłem w książkę, wszystko jest prawdziwe. To tylko ten mechanizm robi za skarb, robi trochę za tajemnicę i za coś, za czym uganiają się niemal wszyscy. Czy książka ma ukrytą jakąś taką inną warstwę, na przykład, nie wiem, warstwę patriotyczną, albo czy jest tam drugie dno w tej książce, o, tak to nazwę. Powiem tak, nie. Powiem tak, gdybym pisał innego rodzaju powieść, to być może kusiłoby mnie, żeby tam to drugie dno koniecznie wstawić. Tymczasem, no, nie oszukujmy się, Bractwo Dębu, cały cykl o panu samochodziku, to ma być literatura rozrywkowa, właściwie literatura akcji. Zatem no, takie pogłębienia oczywiście mogą się zdarzyć i pewno niektórym autorom się zdarzają, być może nawet mnie się zdarzały, ale w tym tomie akurat nie. Tu postawiłem na rozrywkę, na przybliżanie historii. No bo tak jak mówiłem, wszystko w tej książce, poza tym głównym wynalazkiem, jest prawdziwe. Te stare mury, te, te w ogóle ta historia, te historie właściwie, tak to powiedzmy, one wszystkie tworzą klimat, który moim zdaniem na przykład sprzyja jakiemuś takiemu przybliżaniu wiedzy. Co więcej, sprzyja, no to paskudne słowo, dydaktyce, ale no może nie dydaktyce, ale w każdym razie przybliżaniu młodym i nie tylko młodym ludziom historii, może tej nie z pierwszych stron, no nie gazet, tylko podręczników, nie tej wielkiej historii, ale tej historii mniejszej, tej historii, którą trudno znaleźć, tak jak powiedziałem, w podręcznikach, ona czasami jest w książkach o regionie. Tam są w takich książkach, które mówią o danym terenie, czasami takie smaczki, takie cudeńka historyczne, że aż żal z tego nie korzystać i później bardzo wiele razy pisząc samochodziki, korzystałem z takich lokalnych wydawnictw, które mówiły o danym terenie, o danym mieście, o różnych wydarzeniach, które tam zachodziły.
bo w tych regionalnych opracowaniach są naprawdę skarby, no właściwie czasami są gotowe fabuły, albo w każdym razie dobre podprowadzenie pod fabułę. No i troszkę tak tu w przypadku Bractwa Dębu jest, że jest ten wynalazek i ta cała reszta, i to jest moim zdaniem takie bogactwo różnych faktów, różnych ciekawostek, zagadek, czy to z przedwojennej Polski, czy to starszych, że naprawdę nie czuję się jakoś specjalnie, nie czuję się, a właściwie wtedy nie czułem się jakoś specjalnie zobligowany do tego, żeby tam jeszcze drugie i trzecie dno wstawiać, chociaż nie na tym poziomie takim czysto historycznym, czy takim bardzo wzniosłym, ale drugie dno jest, bo to się tak zdarza. Opisałem miasto, w którym żyję, no też opisałem ludzi. To czasami bardzo szczegółowo opisałem ludzi, których znam, których lubię, a czasami nie lubię, też ich opisałem. Całkiem niedawno, rok temu, na pewnym konkursie gier paragrafowych, podszedł do mnie mój znajomy i mówi: Podobno opisałeś mnie w panu samochodziku. No mówię: Owszem, owszem. No właśnie to chodzi o Bractwo Dębu. Owszem, opisałem. Mówi: Wiesz co? Bałem się zajrzeć do tej książki, bo nie wiem, jak mnie opisałem. Mówię: Wiesz co? Muszę cię uspokoić. Ciebie akurat opisałem całkiem dobrze. Myślę, że nie musisz mieć tych lęków i zajrzyj, bo na przykład uchwyciłem to był taki człowiek, który dużej postury, Mhm. potężny, 2 metry, szeroki. No wiecie Państwo, tak jak sobie czasami wyobrażamy Reachera z książek Childa, no to taki potężny gość. I taką charakterystyczną rzeczą było to, że na takich spotkaniach poświęconych fantastyce w klubie Węgliszek, no właściwie w kawiarni artystycznej Węgliszek, jak zamawiał piwo, to zamawiał od razu 2, żeby nie chodzić, ponieważ te 2 piwa, które on się tych piw pozbywał bardzo szybko, a ponieważ no, zawsze trzeba po to piwo pójść, więc od razu zamawiał 2. To jedna z takich śmiesznostek, a tych ludzi opisałem więcej. Bardzo uważam to za udane, tym bardziej. No niech zostanie. W każdym razie podszedł do mnie kiedyś z kolei przy innej okazji znawca fantastyki z Bydgoszczy i mówi: Słuchaj, Marek, ty w tym Bractwie Dębu opisałeś, no tu padło imię i nazwisko, ale żeś go tam potraktował niespecjalnie przyjaźnie. Mówię: Wiesz, jakby ci to powiedzieć, bo ja go po prostu nie lubię i mam ku temu powody. Ale też nie przesadzaj, nie zrobiłem z niego potwora, po prostu pokazałem, jaki jest i to wystarczyło. Mhm. A więc pisarz potrafi być czasami, no, niemściwy, ale okrutny, bo gdzieś tam człowieka uwieczniłem, nie żeby złośliwie, właśnie cały numer polega na tym, żeby nie pisać o kimś złośliwie, żeby nie przedstawiać, nie wrzucać jakichś epitetów, jakichś przymiotników. To nie ma sensu. Po prostu opiszcie daną osobę tak, jak ją widzicie, bez ozdobników. To czasami działa lepiej niż takie obsmarowanie kogoś. Ja użyłem tej metody i uważam, że nikt nie może mi nic zarzucić, a jednocześnie postać została uwieczniona. Y, Inne takie pytanie, może z innej beczki. Jak ta książka powstawała? Czy ona powstała jednym tchem, czy po prostu była jakaś wcześniejsza fabuła, która została później zmieniona? Jeśli była taka sytuacja, to dlaczego została zmieniona? E, Ja zawsze, tak teraz szukam w pamięci, ale właściwie tak, właściwie zawsze piszę książki jednym tchem. Co oznacza jednym tchem? To znaczy, że nie przerywam.
staram się nie przerywać i właściwie tego nie robię, od dawna tego nie robię, ponieważ tak się jakoś dziwnie dzieje, to z praktyki wyszło, że jak się pisze długi utwór i się go przerwie i wraca do niego na przykład po miesiącu, to czas rozruchu jest długi, bo najpierw trzeba jeszcze raz przeczytać, co się napisało, bo pewne rzeczy już po miesiącu uciekają, pewne szczegóły, a diabeł tak naprawdę tkwi w szczegółach. Więc trzeba to jeszcze raz przeczytać, ale to powiedzmy mały pikuś. Natomiast bardzo często się zdarza, że człowiek traci takie wewnętrzne napięcie. Ta książka, o ile na początku pisała się świetnie, to wszystko niejako samo wychodziło spod palca, spod klawiatury, to jak się wraca po miesiącu, nie daj Boże po 2, to jakoś tak nie idzie. Czasami uda się zaskoczyć ponownie, chwyta ten silnik i pracuje się dalej, ale to zawsze jest ból, zawsze jakoś nie idzie. Dlatego też czy to długie książki, no samochodziki nie są bardzo długie, ale to jednak jest 10 arkuszy. 400 000, 420 000 znaków brutto, to jest jednak sporo i staram się to pisać w jednym ciągu, znaczy to trwa czasami 1,5 miesiąca, czasami 3 miesiące, to różnie, zależy jak idzie, ale nie przerywać tego cyklu, tego ciągu. Podobnie jest z grubszymi książkami, to już z dziedziny fantastyki naukowej. Ja już tworzyłem takie grube tomiszcza, które miały po 800 000 znaków i też starałem się, to trwało odpowiednio dłużej, ale też starałem się nie przerywać. Przerywanie zabija dynamikę tego, co się pisze, przynajmniej w moim wypadku. Nie mówię, że to tak jest zawsze, ale w moim przypadku zabija dynamikę i no, dużo trzeba wysiłku, żeby wrócić w te klimaty. Dlatego staram się pisać jednym ciągiem. Ale skoro pytasz o zmiany, to owszem, były zmiany w tej książce. One, one wynikały z mojego, nie będę sam siebie wyzywał, z pewnej naiwności jednak mojej. Otóż, jak już napisałem całą książkę, wysłałem ją do wydawcy, to gdzieś po 2 tygodniach skontaktował się ze mną wydawca, mówi: Panie Marku, no wszystko w porządku, ale to wiadomo, że jak jest wszystko w porządku, to musi być to ale co? Otóż tam jest taka scena, jak Paweł Daniec dojeżdża do Bydgoszczy i tam jest taka scena w pociągu, że zostaje okradziony przez wagonowego złodziejaszka. Nie zdradzam wielkiej tajemnicy. I sposób, w jaki pan to opisał, jest dla nas nie do przyjęcia. No a dlaczego? No a dlatego, panie Marku, że przecież chyba pan zapomniał, że Paweł Daniec jest byłym żołnierzem wojsk specjalnych. Był w czerwonych beretach i w ogóle sztuka walki nie jest mu obca. Tymczasem jakiś wagonowy złodziejaszek załatwia tego naszego bohatera w sposób taki, że wstyd po prostu. Tak by się to nie działo, zaręczam panu. No i przyznałem rację, że naiwność moja, taka dążność do tego, żeby zbudować pewną scenę, bo tam chodziło o to, że w pewnym momencie ten złodziejaszek, jakoś tam troszeczkę unieszkodliwiwszy Pawła Dańca, wyskakuje z pociągu i biegnie już tak na przedmieściach Bydgoszczy w stronę pewnego cmentarza. To było bardzo potrzebne. No, Paweł Daniec go goni. To wszystko szczegóły, które niewiele państwu powiedzą, ale w tej dążności do tego, żeby zbudować scenę, w której złodziejaszek wagonowy ucieka, wyskakuje z pociągu i ucieka, tak przyspieszyłem, że zrobiłem fajtłapę kompletną z tego Pawła Dańca. To kosztowało dzień pracy, trzeba było kilka scen przebudować. Właściwie od początku, od wyjazdu z Warszawy, trzeba było wprowadzić pewien element, który
czynił te zabiegi wagonowego złodziejaszka nieco bardziej prawdopodobnymi. A co to było? No to znowu nie powiem, bo warto książkę przeczytać. Natomiast jak już to zrobiłem w ten sposób, to wydawca nie miał uwag. Powiedział: dobrze, tak może być. To jest do przyjęcia, to jest prawdopodobne. Co więcej, to jest więcej niż prawdopodobne, to jest ok. Natomiast poprzednia wersja, absolutnie proszę się nie gniewać, ale to było naiwne. I przyznaję, to było naiwne. To a propos zmian, które miały miejsce w Panu Samochodziku i Bractwie Dębu. I tak na koniec zupełnie powiem, że właśnie, kiedy pisze się jednym ciągiem, tak jak o tym mówiłem, zmian jest mniej, bo się bardziej panuje nad kolejnymi scenami i człowiek na bieżąco porównuje sobie, co z czego wynika, jak to powinno być po kolei i dlaczego tak, a dlaczego inaczej, i tak dalej, i tak dalej. Takie pisanie ciągiem powoduje, że wszelkich ingerencji, czy to ze strony wydawcy, czy ze strony samego siebie, kiedy człowiek czyta gotową książkę swoją i mówi sobie: ja się zachowuję wtedy jak okrutny cenzor, a właściwie nawet taki okrutny redaktor, bo sam siebie wyśmiewam, czytając niektóre rzeczy. Ołówek wtedy długopis, bo ja poprawiam, te poprawki nanoszę na papierze, później je wprowadzam do komputera, jeszcze raz to sobie później czytam na ekranie, ale ta rzeź, która się odbywa na tekście, odbywa się właśnie na papierze i to sprawia mi taką okrutną radość, kiedy ja się właściwie sam nad swoim tekstem pastwię, ale to znowu jest ten moment, który dobrze robi temu, co się pisze, bo jak się zakochamy we własnym tekście, to jest droga ku przepaści. Swój tekst należy traktować dosyć okrutnie, bo im bardziej go Państwo uporządkujecie, im bardziej on będzie przez nas schłostany na tym początkowym etapie, tym później będzie lepiej grał jako gotowa powieść, będzie się lepiej czytał i w ogóle będzie jakoś współdziałał z czytelnikiem. Mhm. Inna taka kwestia, czy planowałeś może jeszcze jakieś inne części albo kontynuację tej przygody, tam gdzie byłyby jakieś, nie wiem, elementy symboliki, tajemnic zakonnych? Nie, nie. Ta historia jest zamknięta. Ona się kończy inaczej. Nigdy nie mówię nigdy, ale tu chyba nie. Owszem, ona ma pewne otwarte zakończenie. Trochę się znowu dzieje na cmentarzu. Znowu tam nie wszystko zostaje odsłonięte. Pewne rzeczy, dzieje się sprawiedliwość oczywiście, ale pewne rzeczy są niedopowiedziane. No, wiecie Państwo, jak się ma do czynienia z niezwykłym wynalazkiem pochodzącym ze starożytności, no to do pewnego stopnia no, trzeba go jakoś ukryć. No bo przecież takiego wynalazku nie ma wśród nas. Ja jednak lubię pewne rzeczy uprawdopodobnić. W związku z tym, tak jak sobie teraz o tym myślę, to sam fakt, mm, że stało się tak, a nie inaczej, powoduje, że można by spróbować napisać kolejną część poświęconą temu artefaktowi. Nie planowałem tego, nie myślałem. Wydawało mi się, że ta historia jest zamknięta, ale właściwie pobudziłeś mnie trochę do tego, że w sumie już bym takiej deklaracji w tej chwili nie złożył, że nie, absolutnie nigdy, chociaż na razie nie mam tego w planach. Mhm. Ja może jeszcze na zakończenie się wezmę, pochwalę czymś takim, że ja też zaczynam w tej chwili moją podróż. Za tydzień, no w zasadzie za 1,5 tygodnia z dzieciakami jadę śladami niesamowitego dworu, czyli 4. części Pana Samochodzika i sobie mamy zamiar zwiedzić te wszystkie miejsca, w których był Pan Tomasz. Relacje pewnie z tego też zamieszczę gdzieś na kanale.
Ja dziękuję Ci ogromnie, Marku, za ten wspólnie spędzony czas, za przybliżenie tego Bractwa Dębu. Ze swojej strony jak najbardziej zachęcam, żeby zajrzeć zawsze na stronę Marka, Wehikuł Wyobraźni. Ja też na moim kanale dodałem ten kanał jego do polecanych, więc można sobie szybko podejść, przejść i przeszperać, co tam ciekawego u niego na kanale jest. A dzieje się na pewno bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dzięki ogromne raz jeszcze, Marku, za wspólnie spędzony czas i do następnego razu.